Sobota, 9. Słońce w pełni, ale wciąż nie ma chmur. Dziwnie się zrobiło. Może jakieś takie gdzieś daleko są jakieś takie smugi, ale do chmur daleko. No, God of Wild Jam wystartował. Temat Ascension, czyli wstąpienie. Jakoś tak. Jeszcze nie wiem, jak to ugryźć. Może coś o balonie? No, w każdym razie dzisiaj jeszcze w planach zobaczyć wystawę. Dzisiaj wieczorem, a się okaże w praktyce, czy uda się dotrzeć. W każdym razie zapraszam. Teraz przybliżenie. Nie, ty się przybliżaj. No, dalej. Chyba ci z kadru ucieka. Znowu czarna pszczoła, już paćkana pyłkiem. Czarna pszczoła i czarny motyl. A nie taki czarny w środku. A wracamy do czarnej pszczoły. Został jak to się mówi, nie osiodłany, tylko udomowiony. Nie no, na chwilę tylko nie wie, co się dzieje z nim pewnie nawet. Dzisiaj z kamerą wśród motyli i pszczół. Dotarłem do centrum Wszechświata, czyli na Dmuchowski Rynek. Tam widzicie kościół. Tutaj budynek ratusza, tam gdzieś na górze resztka wieży ratuszowej. A my idziemy tym zaułkiem tutaj wśród parasolek i tam do tej dziury będziemy wchodzić zaraz. Tam jest gwóźdź naszego dzisiejszego programu, czyli wernisaż Adriana. Adrian w ogóle jakąś astronomiczną kolekcję dawnych zdjęć znalazł. Tutaj wieża wróbla. Z drugiej strony z jadącym powozem. Co tu jeszcze? Tutaj jakiś powóz na rynku. A tutaj tego tak nie widać, ale ten samochód błyszczy. Ale cudne zdjęcie. I co tu jeszcze? O, jeszcze to też znowu. I te budynki obrośnięte jakimś rodzajem bluszczu czy czegoś tutaj. O, i na przykład ta nieistniejąca kamienica przy Urzędzie Miasta i Gminy też jest obrośnięta cała. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że tak licznie Państwo przybyli dzisiaj na to pierwsze wydarzenie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2023, które w całej Polsce odbywają się pod hasłem Żywe Dziedzictwo. Także mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór spędzimy miło. Zanim wprowadzę tematycznie do tej wystawy, która obecnie jest tutaj eksponowana w sali ekspozycyjnej, jak co roku, już 9. rok, organizatorami wystawy jest portal Dmuchowskie Zabytki Osobliwości wspólnie z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Otmuchowie. Patronat medialny nad wszystkimi wydarzeniami w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa już od 7 lat. Mają nowiny dyskie, także też na łamach nowin dysków można przeczytać o wszystkich wydarzeniach, jak również można posłuchać na antenie Radia Opole.
Ta wystawa poświęcona jest pewnemu albumowi, który udało się nabyć pod koniec zeszłego roku od kolekcjonera z Wiednia. Po nabyciu tego albumu okazało się, że album był prezentem od syna dla ojca na jego 70. urodziny. Niestety nie mamy bliższych informacji co do rodziny czy też przodków. Co prawda trwają poszukiwania poprzez poprzednich kolekcjonerów. Być może uda nam się dotrzeć do właścicieli pierwotnych tego albumu. Ale tak jak mówiłem, on został nabyty od kolekcjonera z Wiednia i został wręczony jako prezent urodzinowy dokładnie w lutym roku 1901, jak mówi adnotacja na pierwszej stronie tegoż albumu. Znajduje się tam również pewna inskrypcja. I ta inskrypcja, zresztą sam album robiony był na zamówienie. W tym albumie znajduje się 28 pocztówek z Otmuchowa i okolic, także jest to bardzo unikatowy album i znaczna część tych pocztówek, która znalazła się w tymże albumie, jeśli chodzi o wzory pocztówek, pokazała się na rynku pocztówkowym po raz pierwszy. Znaczna część, ponad 60%, nawet 70% tych pocztówek, czyli te wzory w większości ujawniły się po raz pierwszy. No i tak jak mówiłem na początku, na pierwszej stronie tego albumu liczyłem na to, że znajduje się pewna treść dotycząca rodziny, ale później, jak okazało się po przetłumaczeniu tego tekstu, okazało się, że jest to wiersz. Za chwilę, jak Państwo sobie obejrzą każdą planszę wystawy, każda strona tego albumu została zreprodukowana, czyli wszystkie te pocztówki otmuchowskie są tutaj na tej wystawie z tego albumu. I jest również reprodukcja strony z tymże wierszem i z tłumaczeniem tego wiersza. A wiersz napisany był przez jednego ze znanych austriackich poetów, Johanna Seidla, w XIX wieku. I znaczna część tych pocztówek to są lata 1897-1901. Nie mamy żadnej informacji, w jaki sposób zostały dobierane pocztówki do tego albumu, czy syn, który sprezentował ten album swojemu ojcu. Syn miał na imię Karl, bo z tego wiersza też możemy wyczytać, z tej inskrypcji pod wierszem możemy wyczytać jego imię i tyle na temat tej rodziny. I nie wiemy, czy czy pocztówki do tego albumu gromadzone były przez jakiś okres czasu, czy ów syn Karl przyjechał tutaj do Otmuchowa i przechadzając się po mieście zwiedził wszystkie księgarnie w ciągu jednego dnia, jednego tygodnia, jednego miesiąca. Tego też nie wiemy, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się dotrzeć do tych kolekcjonerów, którzy byli właścicielami tego albumu, dotrzemy do pierwotnych właścicieli tego albumu. Ja ten album dzisiaj mam nawet ze sobą, także za chwilę też Państwu pokażę, jak on wygląda. To jest ten album. 122 lata temu został sprezentowany i zatytułowany jest Heimatgrüße, co w wolnym tłumaczeniu możemy przetłumaczyć jako pozdrowienia z domu, pozdrowienia z ojczyzny. Dlatego taki tytuł dzisiejszej wystawy, Heimatgrüße. I pierwsza strona to jest właśnie wspomniany wiersz. Za chwilę Państwo przejdą po wystawie, będzie można przeczytać tłumaczenie tego właśnie wiersza. I moim zdaniem, najbardziej wartościowymi pocztówkami z całej serii są te dwie. Te dwie pocztówki ukazują dawną zabudowę ulicy Paczkowskiej, Paczkauer-Straße, obecnie ulica Adama Mickiewicza. Także tak wygląda ten album. 28 pocztówek.
Tak, wiadomo. Już. Ale nie powiem. Ale na pewno są zapisane. Nie są właśnie zapisane. Nie. W oryginale ostatnia strona jest, można powiedzieć, ugryziona zębem czasu i jest przepołowiona, także widać, że to są dokładnie rewersy każdej pocztówki. Także każda pocztówka była w oryginale kupiona i nie była bez obiegu, czyli była w oryginale wklejona tutaj do tego albumu. Zachęcam do poczęstunku i zapraszam na wystawę. Adrian mówi, że najcenniejsze te dwie pocztówki, ulica Paczkowska z tamtych czasów, aktualnie Mickiewicza, ale ja uważam, że są tutaj dwie inne, cenniejsze, no może nie cenniejsze, ładniejsze pocztówki. Ta jest według mnie ładniejsza. Zaśnieżony rynek otmuchowski. Ta pierzeja, która jest w tej chwili zniszczona. Tutaj jest kościół, więc tego tutaj zupełnie nie ma. I jest po prostu śnieg i ktoś to złapał w takim momencie chyba wieczoru, że po prostu wygląda to mega ładnie. I tutaj ta pocztówka, gdzie widać kawałek młynu. Pokazuję paluchami dzisiaj. Nie widziałem jeszcze żadnej pocztówki z młynem. I to jest ogień, to się odbija. No zresztą zobaczycie pewnie na stronie Adriana. Także te dwie są moimi faworytami. No to dzisiaj wyszedł odcinek Miszmasz, ale to są najlepsze odcinki. Trochę kwiatów, motylów, pszczół, trochę historii Otmuchowa i jeszcze na końcu straż pożarna. Gniazdo os likwidowali. No ostatnio dużo gniazd os. Także w sumie teraz przycinam się trochę, bo już zmęczony jestem. Także w sumie to będzie na dzisiaj na tyle. Pamiętajcie, żeby zawsze się rozglądać przed przejściem przez ulicę, najlepiej 2 albo 3 razy. No i dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia w jakichś kolejnych. Hej!